To jest projekt Narodowego Centrum Nauki, który ma za zadanie rozpoznać pozostałości po dawnych strumieniach lodowych na dnie centralnego i południowego Bałtyku. Strumienie lodowe to były i są takie strefy szybkiego, skoncentrowanego ruchu lodu w obrębie lodowców i lądolodów. Moglibyśmy powiedzieć, że są to takie rzeki lodu w lodzie, które przemieszczają się o wiele szybciej niż otaczający lód. No i o ile na lądzie ten zapis właśnie w formach rzeźby, takich charakterystycznych formach rzeźby, które strumienie lodowe po sobie pozostawiają, jest dość dobrze rozpoznany i od wielu lat już badany, no to w obszarze Bałtyku na dnie tych badań jest o wiele mniej, albo w zasadzie prawie w ogóle ich jeszcze nie ma. Dla Morza Bałtyckiego, mimo że jest to akwen dosyć płytki i śródkontynentalny, nie istnieją wysokiej rozdzielczości mapy batymetryczne, czyli mapy topograficzne dna. Stąd też pierwszym zadaniem naszym jest w ogóle rozpoznanie tego dna i zajrzenie pod wodę, aby upewnić się, że te formy, których poszukujemy, tam faktycznie się znajdują. Obszar, który chcemy pokryć tymi naszymi badaniami, jest dość duży. On obejmuje polską wyłączną strefę ekonomiczną, duńską, część szwedzkiej, jak również łotewską i estońską. Nie jesteśmy w stanie pokryć tymi badaniami całego takiego dużego obszaru, w związku z tym typujemy poligony, gdzie sądzimy, że tego typu formy miały szansę się zachować. Echosonda wielowiązkowa wykorzystuje fale akustyczne, które emituje w kierunku dna morskiego, które po transporcie w kolumnie wody odbijają się od powierzchni dna i wracają do odbiornika i echosonda przelicza ten czas podróży impulsu od nadania sygnału do jego odbicia i powrotu, wykorzystując prędkość dźwięku w całej kolumnie wody, aby obliczyć później głębokość. Podczas takich badań bardzo istotne jest, aby wiedzieć, jaka jest prędkość propagacji dźwięku w kolumnie wody, czyli jaka jest prędkość rozchodzenia się fali akustycznej na różnych głębokościach w akwenie, w którym prowadzimy nasze badania. Do tego celu stosujemy tak zwane urządzenie SVP, czyli Sound Velocity Profiler, czyli profilomierz propagacji dźwięku w kolumnie wody. Jest to małe urządzenie, dosyć proste konstrukcyjnie, ale bardzo istotne i bardzo niezbędne do prowadzenia tego rodzaju badań. Podłączone jest do komputerów znajdujących się na oceanografie za pomocą kabloliny i wysyła informacje o prędkości dźwięku w kolumnie wody w czasie rzeczywistym. Pomiary echosondą wielowiązkową odbywają się na mostku, czyli w małym centrum dowodzenia, które nazywamy małym NASA, dlatego że tam znajdują się wszystkie programy, które zarówno obsługują samą echosondę jako urządzenie, ale także program do akwizycji danych, który nazywa się Quincy. Pomiary prowadzimy 24 godziny na dobę, dlatego podczas rejsów zawsze dzielimy się na wachty, zawsze ktoś jest obecny po to, aby upewnić się, że echosonda wielowiązkowa działa tak jak należy, ale także po to, żeby na bieżąco śledzić zmiany. Możemy w ten sposób adaptować i zmieniać nasze plany, dostosowywać się albo do warunków pogodowych, albo do tego, co na dnie znajdziemy. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, że wykonując pomiary robimy zakładkowanie, czyli płyniemy po kolejnych liniach, tak aby rejestrowane przez nas dane częściowo pokrywały się z poprzednimi, wcześniej nagranymi danymi. To, jak planujemy te linie, zależy również od morfologii tego obszaru, od jego ukształtowania. Najprościej jest, gdy teren jest płaski, no bo wtedy mamy stałą głębokość, no i planujemy sobie po prostu linię przy takiej głębokości, ale często jest tak, że mamy jakieś zbocze albo jakieś wzniesienie na środku badanego obszaru. Wtedy musimy uwzględnić to, że to pokrycie przez wiązkę nadawczą w obszarach płytszych będzie mniejsze, a w obszarach głębszych będzie większe. Te dane są przez nas przetwarzane, czyli wykorzystujemy oprogramowania do tego, aby dane podglądać, aby sprawdzać ich jakość, aby ewentualnie usuwać z nich
wszelkiego rodzaju błędy, zaburzenia. To się odbywa w oprogramowaniu Kimera. My to nazywamy potocznie czyszczeniem, czyli usuwaniem po prostu błędnych zapisów, które wynikają z różnych przyczyn. Albo funkcjonowania echosondy, albo złej pogody, albo dużego falowania, albo po prostu czasami błędów ludzkich. Nie jesteśmy w stanie zaplanować tego, jaka będzie pogoda. Więc jeżeli się okazuje, że jest sztorm, no to przerywamy pomiary, bo same te rejestrowane przez nas dane nie są najlepszej jakości, chociażby dlatego, że pod pokład dostają się pęcherzyki powietrza i to one rozpraszają sygnał akustyczny. Nie jesteśmy w stanie rejestrować dobrych danych batymetrycznych. Kiedy statyk jest ustawiony bokiem do fali, to znacznie bardziej przechyla się na boki, znacznie bardziej się kołysze i to też daje często jakieś takie większe zniekształcenia, większe artefakty w tych pomierzonych przez nas danych. Także w związku właśnie z pogodą często modyfikujemy sam kierunek linii pomiarowych. Wyznaczamy czy identyfikujemy te formy, które uważamy, czy interpretujemy, że są związane z szybkim ruchem lodu, czy związane w ogóle ze strumieniami lodowymi i na podstawie ich orientacji, kształtu, morfologii, czy często mówimy morfometrii, tworzymy taką mapę, która przestrzennie może nam powiedzieć o tym, jak ten lądolód się zachowywał. Im więcej takich informacji zbieramy na temat właśnie przeszłości, tym lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć właśnie interakcje, które zachodzą pomiędzy lodowcami czy lądolądami, a klimatem. Problemy badawcze, które chcemy w projekcie podjąć, mogą mieć tego typu znaczenie w kontekście poszerzenia wiedzy związanej z interakcjami pomiędzy zachowaniem lądolodów czy lodowców a zmianami klimatycznymi.